Dzisiejszy odcinek jest bardzo specjalny, ponieważ właśnie zastanawiam przepis się jest dlaczego. bardzo specjalny. Tak, to jest przepis bardzo specjalny. Na diecie bezglutenowej wszyscy tęsknią za chlebami. Jak nie mogą jeść glutenu, to chcą jeść te chleby, które znali, kochali, a wiedzą, że nie powinni ich nawet tykać, wąchać i najlepiej oglądać. Takim właśnie chlebem jest również pumpernikiel. I Pumpernikiel, mamy pierwszy super ciemny chleb w moim dzieciństwie jedzony. I pamiętam, od razu się nim zachwyciłam, a to z powodu tego fantastycznie skarmelizowanego czegoś, co było w środku. I ten ciemny kolor, on wyglądał trochę jak piernik. No więc właśnie, słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was pumpernikiel. Ale oczywiście w wersji bezglutenowej i wegańskiej. Znajdziecie go również w naszym kursie chleba bezglutenowego i wegańskiego, który już tutaj za chwilę będzie dostępny, a teraz jest dostępny w przedsprzedaży. Tutaj nad Joli głową jest link, ale zabieramy się za pieczenie pumpernikla tutaj w tym odcinku, żebyście nie pozostali na naszym YouTubie bez pumpernikla. No i oczywiście, jeżeli komuś będzie mało, jeżeli ktoś będzie chciał zrozumieć te różne zależności, o których więcej i obszerniej mówimy w kursie, Posłuchać o wpadkach, no dokładnie, o przechowywaniu. to w takim razie proponujemy, żeby zarezerwował sobie czas, ochotę i miejsce i przejrzał sobie cały kurs. Tutaj. Wracamy jednak do pumpernikla tutaj i teraz. Jak większość naszych chlebów, zaczynamy od połączenia wszystkich suchych składników. Mąka gryczana razowa, płatki owsiane zmielone bądź mąka owsiana, jeżeli macie. Bezglutenowa. I trochę mąki ziemniaczanej, żeby ten chleb nie był bardzo ciężki. Wrzucamy wszystko razem. W tym chlebie użyliśmy zmielonej łuski babki jajowatej. Zamiast siemienia lnianego, które najczęściej występuje w naszych wypiekach. I dodajemy jeszcze sól, bo chleb nie może być jałowy. Sól kamienna, polska, zmiksowana, żeby lepiej się rozpuszczała. Wszystkie składniki oczywiście dobrze mieszamy. I teraz czas na wodę i zakwas. Żeby chleb chociaż troszeczkę zapracował, potrzebujemy zakwasu bądź drożdży. Akurat pumpernikiel robimy z zakwasem i dodajemy wodę. Może być ciepła, ale nie musi, on i tak będzie rósł około 6 godzin. Teraz dodajemy resztę wilgotnych składników. Mamy tu melasę skarobu, która słodzi i oprócz tego później cudownie skarmelizuje się podczas pieczenia chleba. A także ocet balsamiczny, bo on doskonale pasuje do mąk bezglutenowych i zakłóca ten taki posmak bezglutenowego pieczywa. I na sam koniec odrobinę oleju. My dajemy oliwę, ale możecie dać olej rzepakowy, możecie dać słonecznikowy, jakikolwiek tłuszcz, który lubicie. Myślę, że tutaj to nie ma większego znaczenia, aczkolwiek my oliwę to litrami pijemy. Jeśli podoba Wam się nasz pomysł na wegański i bezglutenowy pumpernikiel, możecie ten odcinek polubić, zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a gdy naciśniecie dzwoneczek, który jest w tamtym narożniku pod okienkiem, w którym się poruszamy i włączycie wszystkie powiadomienia, zawsze dostaniecie informację o tym, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, tłumaczonej również na język angielski. Poczytajcie opis na dole, tam zawsze znajduje się przepis, dowiecie się o live'ach, w których możecie brać udział i zawsze możecie po takim live'ie pozyskać zupełnie za darmo nowego e-booka, wystarczy zapisać się do naszego newslettera. Komentujcie i zadawajcie nam pytania na Instagramie, na Facebooku i na YouTubie, będzie nam bardzo miło odpowiedzieć Wam na wszelkie pytania, a także jak będziecie nas inspirowali do nowych odcinków. Jak ktoś lubi książki, no to proszę bardzo, to jest nasza najnowsza publikacja 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską i na czym otworzyłem? Bułeczki z suszonymi pomidorami i bazylią. Poręczna zakładka, jeden przepis na tydzień, 52 nowe przygody kulinarne po roku. Warto to mieć, a jeśli lubicie pieczywo i chcecie dowiedzieć się więcej, jak przygotowywać bezglutenowe chleby i wegańskie chleby oczywiście, sprawdźcie w opisie, macie link do kursu, który jest już dostępny. Wracamy do jolkowej miseczki. Wszystko wymieszane, możemy przekładać. Chleb już nałożony. To znaczy ciasto do foremki. Ciasto. Teraz przykrywamy foremkę i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 6 godzin. I pamiętajcie,
Chleb nie musi wyrosnąć, wystarczy, że tylko troszeczkę poruszy się ciasto, na środku będzie takie malutkie wybrzuszenie. Jeżeli zbyt mocno ten chleb wyrośnie, to później nie będziemy mieli pumpernikla, tylko po prostu on się taki zrobi bardzo pękaty, oddzieli się od niego skórka, a na dole będzie zakalec. Tego unikamy. Wiecie co, ten chleb jest tak pyszny, że naprawdę warto go zrobić. Natomiast jeśli ktoś oszczędza energię i czas, no to nie jest ten przepis, ponieważ on będzie długo, długo wyrastał i długo, długo się piekł. Piekarnie oczywiście nie mają tego problemu, bo tam piece prawdopodobnie chodzą non-stop albo przez wiele godzin. Pieką się różne chleby, jak się dorzuci trochę pumpernikla, no to on sobie tak piecze się przy okazji. No nie sądzę, bo jednak temperatura jest zupełnie inna. Mówisz? 150, 120 to są zupełnie inne temperatury. Prosimy jakiegoś piekarza, niech nam powie, jak to się odbywa w piekarni. Jak Ale za się to robi długo. tradycyjny pumpernikiel. Tak czy inaczej, my będziemy musieli poświęcić tu wiele godzin i przez wiele godzin musimy mieć włączony piekarnik. To nie jest przepis ekonomiczny, ale wart swojej ceny. Witamy Państwa ponownie 6 godzin później. Możemy już wstawić nasz chlebek do piekarnika na pierwsze 2 godziny. Wstawiamy piekarnika na 150 stopni Celsjusza na 2 godziny do pierwszego pieczenia. I przy tym chlebie nie nastawiamy termoobiegu, bo tak. 2 godziny minęły, pora najwyższa zakryć chlebek, żeby już w tej chwili bez utraty wilgoci się dalej piekł i zmniejszyć temperaturę piekarnika na 120 stopni i nastawić na kolejnych 8 godzin. Tak, tak. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Powiem Wam szczerze, chleb piekł się tak naprawdę 10 godzin. 2 na 150, później pod przykryciem na 128 godzin i następnie przeleżał... 128 godzin, nie, na 120 stopni na 120 przez 8 godzin. I następnie przeleżał jeszcze w piekarniku już bez temperatury, sobie delikatnie stygł i w tej chwili jest już zimny, możemy go wyjąć. Wyciągamy. Pumpernikiel, co do niego pasuje najbardziej? Masełko. Odkrywamy. A właściwie to nie masełko. Nie masełko roślinne ze szczyptą soli. To właśnie najlepsza rzecz, która będzie pasowała do pumpernikla. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Odkrywamy. O, i proszę bardzo, zobaczcie, trochę wilgoci tu się zatrzymało na folii, a pumpernikiel wygląda tak. I możemy go już wyjąć. Proszę bardzo. Tak wygląda pumpernikiel. Ma być twardy, ma być dobrze długo wypieczony i zwarty. Pumpernikiel kroimy zawsze w cieniusieńkie kromki. Te z piekarni były jeszcze cieniej krojone, ale... Mam spróbować? Nie, myślisz? Myślę, że mogę. Że się da? Myślę, że spróbuję. Jeszcze cieniej. Jeszcze cieniej? Nie, Nie. I zobaczcie, pokazujemy Wam, że nawet bardzo cienkie kawałki możemy kroić. Tak wygląda rasowy pumpernikiel, bezglutenowy i wegański. Pachnie identycznie. I pamiętajcie, pumpernikiel zawsze jadamy grubo posmarowany masełkiem. Smacznego i na zdrowie.